I oczywiście obowiązkowy przystanek, słuchajcie, in and out. Jesteśmy w Los Angeles, moi państwo. Must have. Medium size drink, you guys. Cheers. Our... Really good. Patrzcie, ile tutaj jest warzyw. Tona. I know, but our conversation. San Diego, słuchajcie. Tak więc tak, kochani, witam was z San Diego. Teraz zrobiliśmy chyba ze 100 schodów i ledwo co oddech, ale tam jest właśnie downtown, a tutaj mamy marinę. Też wam pokażę. Pogoda jest wybitna, 25 stopni. Jest taki wiaterek. Cudo. San Diego. San Diego. Tutaj wam pokażę. Pięknie jest. Zobaczcie. Tam jakiś chyba, nie wiem, może tam graduacja jest? Czekajcie, czy coś tam jest? Nie wiem, czy tam ktoś siedzi, czy nie. Słuchajcie, ja jestem taka ślepa. No, tak to się tu prezentuje. W San Diego będziemy przez 3 dni. Potem ciąg dalszy, ale jaki jest główny cel naszej podróży, to dowiecie się dosłownie za tydzień, moi państwo. Tak więc tak. Fajowo. So there was that concert, I think, yesterday, what they were saying. Probably. I guess so, yeah. Wow, it's so beautiful here. Tam most. And that bridge is connecting what with what? Coronado Island. Coronado Island. With this one is San Diego downtown, right? Ser pączki? Ja, pączki. No i mamy pączki w San Diego, słuchajcie. Wow. Ale pięknie. Słuchajcie, znaleźliśmy wodę gazowaną. $5. To jest chyba najdroższy do tej pory drink, jaki tutaj piliśmy. Bo śniadanie kosztowało nas około 47. No i wczoraj in-n-out 20 kilka, więc no taniocha. A tu woda gazowana $5 za jedną. No i teraz idziemy do muzeum. Słuchajcie, jest to ogromne. Więc wow, excited? Mężulek jest mega podekscytowany, ja chyba też. Że ja teraz bardzo jestem zainteresowana Air Force i takimi sprawami, to lecimy do muzeum. Widzieliśmy bilety $39 za jeden. Słuchajcie, będziemy lecieć jetem. O! Powiem wam, poszliśmy na ten symulator. No, tak jakbyście lecieli w tym samolocie. Była strzelanina. To takie OMG. Ja po prostu mam
byśmy nie próbowali. Niepotrzebnie jedliśmy przed tym. Tu są fajne, takie te, tu. To wy się czujecie tak naprawdę, jakbyście byli w prawdziwym tym samolocie. Mega miejscówka. Super. I film, który oglądaliśmy tam w kinie, poszliśmy, to no ja myślałam, że się rozpłaczę. To było o inwazji Japończyków na Pearl Harbor. Bardzo wzruszający film. No. Bardzo polecam, jeśli będziecie w San Diego. I teraz słuchajcie, idziemy tutaj. Aż się boję. Już ja nie mam lęku wysokości, ale to jest szkło. Idziemy. O Jezu. O, nie patrzę w dół. USS Midway to jeden z najbardziej znanych lotniskowców w historii Stanów Zjednoczonych. Został zwodowany w 1945 roku, czyli pod koniec II wojny światowej i służył przez 47 lat, aż do początku lat 90. Przez większość tego czasu spędzał na morzu miesiące, czasem nawet około pół roku bez przerwy. Na jego pokładzie żyło jednocześnie nawet 4 do 5 tysięcy osób. Co ciekawe, większość załogi była bardzo młoda. Często mieli 18, 19 albo 20 lat, czyli praktycznie dopiero wchodzili w dorosłość, a trafili w środowisko, które działało jak ogromne pływające miasto. USS Midway to nie był tylko okręt wojenny, to było całkowicie samowystarczalne miejsce do życia. Był tam szpital, dentysta, poczta, pralnia, fryzjer, kaplica i oczywiście ogromne zaplecze jedzeniowe, w tym bufet i stołówki, które musiały obsłużyć tysiące ludzi każdego dnia. Na statku była też kaplica i pokój kapłana. To było jedno z nielicznych miejsc ciszy. Mała przestrzeń, gdzie można było się wyciszyć, pomodlić albo po prostu odetchnąć od intensywnego życia na morzu. Kapelan pełnił też rolę wsparcia dla załogi, nie tylko duchowego, ale też psychicznego. Widać też było ogromną hierarchię, na przykład osobną stołówkę dla wyższych rangą oficerów, gdzie warunki były bardziej komfortowe i jedzenie inne niż dla reszty załogi. Jednym z najbardziej poruszających miejsc jest pusty stolik Paul Mia. To symbol żołnierzy, którzy zginęli albo trafili do niewoli i nigdy nie wrócili. Każdy element ma znaczenie. Codzienne życie na statku było bardzo zorganizowane. Pralnia działała bez przerwy. Wszystko było podpisane i uporządkowane, bo przy tysiącach ludzi chaos nie miał prawa istnieć. Nawet menu i systemy posiłków były dokładnie zaplanowane jak w ogromnej logistycznej maszynie. Schodząc niżej widać, jak bardzo ten statek był samowystarczalny. Była tu sala operacyjna, gabinet dentystyczny i pełne zaplecze medyczne, bo przez miesiące nie było możliwości zejścia na ląd. Była też poczta, która miała ogromne znaczenie. Listy były jedynym kontaktem z rodziną i światem zewnętrznym. Na statku znajdowało się również więzienie, czyli tak zwany debrick, małe, surowe cele dla osób, które łamały zasady. Co ciekawe, USS Midway pojawił się też w popkulturze i był wykorzystywany jako plan filmowy. Kręcono tu różne produkcje dokumentalne i telewizyjne, a w ostatnich latach, jeśli pamiętacie, Top Gun Maverick. Właśnie tutaj kręcono ten film. Najbardziej spektakularna część to oczywiście górny pokład, gdzie znajdowały się samoloty. Starty i lądowania odbywały się w bardzo szybkim tempie, a każdy ruch był perfekcyjnie kontrolowany. No powiem Wam, wow, można się tyle dowiedzieć, że wow, warto. Idziemy. Careful for your head. What is that? Było też miejsce szkolenia pilotów, gdzie uczono ich pracy na ruchomym lotnisku, jednym z najtrudniejszych środowisk do latania. W wieży dowodzenia kontrolowano wszystko. Samoloty, operacje i cały ruch na statku. To było centrum całego systemu. No i słuchajcie, tu jest nawet ta część samolotu z Maverick, z Top Guna. Patrzcie. Przy muzeum stoi też bardzo symboliczna statua. Marynarz żegnający ukochaną. Prosty obraz, który pokazuje drugą stronę tego życia. Rozstania, tęsknotę i ludzi, którzy przez lata żyli między morzem a domem. I dopiero wtedy widać,
że USS Midway to nie był tylko okręt. To było pływające miasto, które przez 47 lat służby żyło swoim własnym, zamkniętym życiem na oceanie. Słuchajcie, tutaj nasz basen hotelowy. Jeszcze Wam pokażę. Na dzisiaj to będzie tyle. Pojedziemy zaraz na zachód słońca i tak to się prezentujemy. Jesteśmy tutaj na 3. piętrze. Ale jest cudownie. It's beautiful. It's like paradise here. Nice. Słuchajcie, wróciliśmy do pokoju. Takie piękne widoki mamy. Zatrzymaliśmy się w Marriocie. Super jest. Bardzo, bardzo polecam. W ogóle pokój jest czyściutki, piękny. Może zaraz Wam pokażę, bo pani nam posprzątała, więc tak. I powiem Wam już tutaj, o, proszę bardzo, czarna ja. Od razu człowiek inaczej wygląda. I myśleliśmy, czy iść na basen, czy jechać na zachód słońca. Zobaczymy, ale dzisiejszy dzień, powiem Wam, mega miazga. To muzeum, no coś wspaniałego. 20/10. Polecam z całego serca. Bilety wyszły po $41. No, od osoby. I tam po dyszce właśnie ten symulator, żeby sobie lecieć. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się podobały te wszystkie pomieszczenia, kto, gdzie, jak. Dla mnie to jest taka operacja, że wow, naprawdę w szoku jestem. Tak więc tu zjedliśmy obok Fish Market. Niby miało dobre opinie, ale wiecie jak to jest przy takich turystycznych miejscach, to mi się wydaje, że te restauracje są takie oklepane, więc oni na jakość raczej uwagi nie zwracają, więc takie 5/10, nawet 4/10. I chyba, a pączki, Boże, w ogóle koleś do mnie mówi, że to są polskie pączki. Ja mówię, no widzę, wiem, bo jestem Polką, a to koleś Meksykanin, no takie jaja, ale bardzo dobre. Mężulek wziął z pistacją, a ja wzięłam z kokosem i były bardzo dobre. No, ten z pistacją wyglądał super, słuchajcie. Taki był, no, potężny, w środku bardzo dużo nadzienia, a mój był taki inny kształt miał. No, ale był bardzo dobry. Tak więc dzień zakończony sukcesem. Śniadanko było pyszne. Będę, pewnie wiecie co, jak będę Wam pokazywać, to tam dam nazwy. Więc mogę śniadanie z całego serducha polecić i mogę polecić właśnie te pączki. No, a jedzenie w tym Fish Market to takie, mówię Wam, 4/10 nawet, więc tyle. Wydaje mi się, że na dzisiaj tyle, słuchajcie. No jest fajnie, cieszę się. No, do usłyszenia jutro. Jutro ciąg dalszy naszych przygód w San Diego. Bye, do jutra. Tak więc słuchajcie, tutaj jest łazienka, tam po prawej stronie jest toaleta i tutaj lecimy lustro i zobaczcie jak ładnie. Bardzo jest czyściutko, takie dywany. Tu łoże nasze, proszę bardzo. No i tam widoczek, balkon. Tak to się prezentuje, więc no super. Mogę z całego serducha Marriott polecić i balkonik. No i tu właśnie tak. Wow, look at that. Oh my gosh, that's so cute.